Zapraszam na bombeczki w kropeczki, czyli coś fajnego dla naszego dzieciaczka. Błękit na święta jest oczywisty, ale fiolecik po prostu świetnie pasował. Można tylko na fioletowo, można tylko na niebiesko, ale wydaje mi się, że miks tych kolorów wygląda najfajniej. Bardzo prosta praca, roboty niewiele, a efekt milusi. Jedyna skomplikowana rzecz to szlaczek zrobiony konturówką, ale dacie radę. A to moja ulubiona bombeczka. No i już koniec zdjęć, przechodzimy do roboty. Jako bazę projektu wybrałam ten papier z dzieciaczkami. Medaliony plastikowe, dwie wielkości, większy 12 i mniejszy, świetnie pasujący na małe obrazki 9. Pozbywam się końcówek, wszystko nadziewam na pędzelki i maluję wszystkie bombki białą akrylową farbą jeden raz. Cyrklem pozaznaczałam obrazki, a następnie okręgi namalowałam na bombkach. Kółeczka nie muszą być takie same, najważniejsze, żeby pasowały do obrazków. A obrazki można wyrwać, można wyciąć albo po prostu zmiksować te dwie czynności. Postanowiłam, że najpierw pomaluję bombki, a dopiero wtedy przykleję obrazki. Potrzebna będzie farba biała oraz fioletowa, a jeżeli bombka ma mieć odcień pastelowy, to koniecznie kropelka szarości. I tą miksturą objeżdżam wszystkie bombki, które mają być na fioletowo. A jeżeli chodzi o bombkę błękitną, to niestety musiałam troszkę pokombinować, bo nie mam normalnego granatu. Jeżeli macie farbę granatową, to wystarczy biała, odrobinę granatu i kropelka szarości. Klejem do deku przyklejam obrazki, ale dobieram je tak, aby te z przewagą niebieskiego trafiły na niebieską bombkę, a te z przewagą fioletu na fioletową. Po wyschnięciu bombki przelatuję lakierem akrylowym matowym. Pędzelek skośny i farba szara, więc teraz będzie nieobowiązkowe cieniowanie. Jeżeli nie umiecie albo nie lubicie cieniować, to ten etap można sobie odpuścić. Albo trochę poćwiczyć, bo potem i tak większość cienia przykryłam konturówką. Chciałam, żeby moje obrazeczki pięknie się świeciły i użyłam do tego lakieru o wysokim stopniu połysku. Efekt, jaki widzicie na końcu filmu, osiągnęłam przez trzykrotne lakierowanie obrazków. Konturówka i szlaczek naokoło obrazka. Jeżeli jeszcze nigdy nie zdobiliście konturówką, a chcecie zacząć, to ten szlaczek jest najlepszy na początek. Jest bardzo prosty, wystarczy z boku poćwiczyć na kartce kilka ruchów i można od razu zdobyć pracę. Nawet jeżeli nie wyjdzie Wam perfekcyjnie, to zapewniam, że na tej pracy będzie wyglądało dobrze. Nareszcie kropeczki, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej. Na dużych bombkach do kropeczek używam patyczka do szaszłyków, a na małych bombkach do kropeczek przyda się wykałaczka. Kolor kropeczek to niebieskawa szarość. Chciałam, żeby to był kolor, który już występuje na bombce, ale chyba nie do końca mi się udało. Na fioletowych bombkach nie chciałam białych kropeczek, bo się obawiałam, że będą wyglądały bardzo kontrastowo. Dlatego do białego dodałam kropelkę fioletu. Końcóweczki, oczywista oczywistość, malujemy na kolor bombek. A na koniec kilka drobiazgów, żeby wszystko wykończyć elegancko i filuternie. Eleganckie są wstążeczki, a filuterne pomponiki. Dokleiłam je także na końcu sznureczka, bo pomyślałam, że będą wyglądały jak małe kulki śniegu. A skończone sklejone bombeczki w kropeczki prezentują się tak. Może są dla dzieci, może są odrobinę infantylne, ale w tym roku najbardziej podobają mi się właśnie one. Jeżeli i Was ścisnęły za serducho, to w opisie filmu umieściłam wszystkie produkty, które użyłam do ich zrobienia. Jeszcze chwilę zapraszam do oglądania, jak mi to wszystko dzisiaj wyszło. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inspirello.pl oraz do naszego sklepu.